Robimy to jeszcze raz. W dzisiejszym odcinku piękna strona strzelectwa. Na co dzień wykonują różne zawody. Łączy je jednak wspólna pasja. Joanna Głogowska. Weronika Michałowicz. Katarzyna Daniszewska. Ewa Zajączkowska. Piotr Szalachy. Będzie też o karabinie MSBS z optyką PCO, który na stałe zagościł w polskiej armii. Mamy to? Yeah! To czwarty odcinek magazynu Safety Check. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek i nie mówię tego z uwagi na to, że jestem jakąś feministką, bo jestem daleka od feminazistycznych poglądów, ale mamy w programie 3 przepiękne panie, które posługują się bronią. Mamy dzisiaj z nami instruktor Vero, która jest ze środowiska strzelectwa sportowego, Katarzynę, która prowadzi szkolenia, ale jest również ratowniczką. Mamy także Asię, profil Venatrix, podobnie jak i ja myśliwa, czy ja myśliwy. Także mam nadzieję, że dzisiejszy program również będzie bardzo interesujący. Tak jak w każdym programie, tak również w tym przyłączamy się do akcji charytatywnych. Dziś bierzemy udział w akcji bardzo mocno rozpromowanej w sieci. Zbieramy pieniądze dla górala, czyli Jacka Kurzei, który jest starszym aspirantem i funkcjonariuszem Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Jacek 1,5 roku temu dowiedział się, że bardzo ciężko zachorował na nowotwór żołądka. Z uwagi na to, że przez całe swoje życie służył i pomagał innym, proszę Was, abyśmy w tym ciężkim dla niego momencie pomogli jemu. Wpłacajcie pieniądze, numer konta, dzięki któremu można pomóc Jackowi, będzie na dole ekranu. Drogie panie, strzelectwo. Mamy strzelectwo bojowe, mamy strzelectwo sportowe i mamy strzelectwo myśliwskie. Zupełnie inne kategorie strzelectwa. Proszę powiedzcie mi, dlaczego spośród masy sportów, które są być może uważane za troszeczkę bardziej kobiece, Wy wybrałyście akurat tą dziedzinę, strzelectwo. Dlaczego? No ja inne sporty jak najbardziej też uprawiam, natomiast nie szczególnie powiedziałabym, że też damskie, kobiece. Natomiast strzelectwo, ogromna pasja, praca. No od już jakiś czas to trwa. Od 2010 już jestem instruktorem strzelectwa. Prowadzę własną firmę szkoleniową, gdzie też istnieje strzelectwo, oprócz tego kwestie medyczne i linowe. A czy w Twoim wypadku strzelectwo to jest element pewnej tradycji rodzinnej, czy po prostu nagle się tym kompletnie nie. Jak to wyglądało? Znaczy jakieś tam pierwsze początki to tak jak u wielu osób, gdzieś tam coś przez przypadek. U mnie to było PO w szkole, pierwsze zetknięcie, no bo u mnie w rodzinie nikt nie strzela.
Natomiast gdzieś tam taki pstryczek pojawił się w momencie, jak jako bardzo młoda dziewczyna, nastolatka, miałam tą wątpliwą przyjemność dostąpić próby gwałtu w parku, gdzie jeszcze później miałam też różne tego typu sytuacje i tak jakby wykształciło we mnie potrzebę możliwości pomocy sobie i innym. Weronika, jesteś instruktorem strzelectwa sportowego. Skąd u Ciebie właśnie taka pasja? Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się tak, że mój mąż zabrał mnie na strzelnicę, wiedząc, że z zawodu jestem chemikiem, analitykiem, więc jestem dokładna, skupiona na tym, co robię. Wiedział, że tak mi przyszło do głowy, że może akurat w strzelectwie się odnajdę. I rzeczywiście od pierwszego dnia na strzelnicy pokochałam ten sport. Zobaczyłam, że jestem celna, że jestem skuteczna, że to po prostu mi wychodzi, że to czuję. Teraz będąc instruktorem wiem, że nie byłam dużo lepsza od innych kobiet, które zaczynają strzelać, bo po prostu jeżeli się odpowiednio podejdzie do kobiety, wytłumaczy się jej zasady bezpieczeństwa, jak bezpiecznie się posłużyć bronią, jak być właśnie skuteczną na tarczy, to one bardzo szybko łapią i wiem, że w ciągu godziny jestem w stanie z pani, która kompletnie nic nie wie o strzelectwie, pod koniec powiedzieć, że jest to prawdziwy diamencik, bo po prostu są skuteczne. Czyli znalazłeś sobie taką dziedzinę, w której możesz legalnie wpędzać facetów w kompleksy. No właśnie, kobiety Wiesz są co? lepszymi strzelcami od mężczyzn? Zbyt daleko powiedziane, ale myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim kobiety, to mówię z własnej praktyki, nie kombinują, nie mają też potrzeby rywalizowania na pierwszych zajęciach, więc robią to, co im się mówi, co mają robić, instruuje i po prostu wykonują. Facet kombinuje, bo on coś tam ma jakieś swoje własne patrzenie, więc tak, myślę, że z punktu widzenia początkującego strzelca jest to dobry materiał do nauki. A Tak, Weronika, bardzo. jaka była pierwsza broń, z jakiej strzelałaś, która właśnie Cię zajarała na strzelectwo? Znaczy na początku dostałam jakąś broń krótką, już nie pamiętam, co to było. Natomiast każdą broń, którą już posiadałam na własność, mogę śmiało powiedzieć, że pokochałam, tak? To jest moja ukochana broń, do której mam bardzo dużo uczuć. Strzelba, karabinek i pistolet. Mam tylko 3 sztuki broni, ale każdą ją uwielbiam, szanuję, dbam o nią i nie wyobrażam sobie tak naprawdę sprzedaży tej broni. Bardzo się przywiązuję i z każdej mi się dobrze strzela. Wiem, że to tak nie można powiedzieć, że jak się jest strzelcem dynamicznym, to dobrze się odnajdziesz jako strzelec długodystansowy, dalekodystansowy, ale ja bardzo chciałabym spróbować wszystkiego. I przede mną jest i trigun, i właśnie dalekodystansowe strzelanie. Myślę, że z każdego rodzaju broni chciałabym umieć strzelić, ale przede wszystkim po prostu się trzeba w tym strzelectwie odnaleźć. Ja myślę, że każdy mógłby się odnaleźć. Nie każdy musi strzelać ze wszystkiego. To też kobietom powtarzam, że nie muszą nawalać tego kałacha i ze strzelby. Nie muszą. Mogą się odnaleźć w strzelectwie sportowym z karabinkiem, z bocznego zapłonu, tak? I każdy może znaleźć coś dla siebie. Asia, ty się znalazłeś właśnie w tym strzelectwie związanym ze strzelbą. Tak. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest dla mnie w ogóle bardzo taki naprawdę świeży temat i strzelectwem zaczęłam się interesować tak na dobrą sprawę dopiero w ubiegłym roku. Broń gdzieś zawsze trochę mnie kręciła. Od dziecka, no faktem to nie była broń palna, strzelałam z wiatrówki. Później też taką wiatrówkę, jak już byłam dorosła, to też sobie zakupiłam. No i tak jak mówię, broń zawsze mnie kręciła, kręcili mnie też zawsze faceci z bronią. Tak złożyło się w ubiegłym roku przez zupełny przypadek, że trafiłam po prostu do firmy związanej z branżą łowiecką. No i zaczęłam się tym interesować. Pojawiła się też możliwość pójścia na strzelnicę właśnie myśliwską, gdzie pierwszy raz miałam możliwość strzelania do ruchomych celów, czyli do rzutków. No, całkowicie się w tym zakochałam. No i też zrozumiałam, na czym polega tak naprawdę gospodarka łowiecka, więc też wstąpiłam na staż do koła łowieckiego w ubiegłym roku. No i tak to wszystko się potoczyło, że no, od niedawna jestem myśliwym i właśnie mam uprawnienia
na broń do celów łowieckich i też właśnie niedawno nabyłam swoją pierwszą sztukę, moją kochaną strzelbę. Też masz dużo uczuć. Tak, tak, akurat w tym konkretnym modelu zakochałam się już rok temu i po prostu tylko wyczekiwałam momentu, kiedy będę mogła w końcu pójść do sklepu i po prostu ją kupić. Dziewczyny, a chciałam zapytać, czy coś, jak jakby przygoda ze strzelaniem wpłynęła na Wasze życie? Czy jakieś Wasze zachowania się zmieniły, jakieś Wasze postawy? Jak to wszystko wygląda? Nie wiem, zaczynacie strzelać, macie pewien ukształtowany charakter przed pójściem na strzelnicę, zaczynacie strzelać, zaczynacie zdobywać pozwolenie na broń. Co się dzieje w trakcie z Waszym charakterem? Dla mnie osobiście to strzelectwo dopasowało się do mojego charakteru, nie na odwrót. Czyli zmiany raczej nie odczuwam. Może większa uważność, jeśli chodzi o kwestię posiadania broni i różne wiążące się z tym rzeczy, natomiast to myślę, że przychodzi każdemu po prostu. To jest kwestia świadomości, o tak. Natomiast jak obserwuję środowisko strzeleckie, a szczególnie kobiece, które jest dosyć wąskie, to szczerze mówiąc widzę, że to wpływu większego nie ma, jeśli już to tylko i wyłącznie pozytywne, bo strzelectwo super rozładowuje, tak? I to jest fajny sport tak naprawdę dla każdego. Fajnie spędzony czas. No im dłużej jest się w tym sporcie, tak jak w każdym, to wiadomo, worek pieniędzy bez dna, natomiast zdecydowanie warto. To wciąga bardzo, bardzo. Dobrze, a moje pytanie jest takie, bo to na pewno każdy z Waszych znajomych zapyta, tak? Czy czujecie się bezpieczniej posiadając tą broń? Mówimy o sytuacji, gdzie jesteście w domu, czy nie wiem, podróżujecie z tą bronią z domu na strzelnicę, czy gdzieś, czy jest to dla Was element, który jest istotny, tak? Czy nabrał jakiegoś znaczenia? Może na początku to było tylko i wyłącznie rekreacja, a może później to było rzeczywiście coś bardzo istotnego, co zmieniło punkt widzenia? Jak się przemieszczam z bronią, to na pewno mam na uwadze to, że jestem za nią odpowiedzialna i też nie robię głupich rzeczy. Nie idę sobie na imprezę z bronią. Gdy jadę na zawody, też muszę wziąć pod uwagę to, że mając w bagażniku 1000 sztuk amunicji, broń, nie będę mogła sobie po prostu pójść na plażę, bo jest blisko i sobie po prostu pospacerować i tak dalej. Muszę jej pilnować, po prostu jestem za nią odpowiedzialna. Też nie będę robić głupich rzeczy na drodze jadąc samochodem. Każde wykroczenie przybliża mnie do utraty pozwolenia. Także jest się trochę mądrzejszym z tą bronią, trochę bardziej spokojnym, bardziej obserwujesz otoczenie, czy jest jakieś zagrożenie, wyczuwasz ludzi. Nie wiem, taka uważność jest większa na pewno. Zabierasz też dzieciaki na strzelnicę? Dzieciaki? Znaczy dzieciaki przychodzą do mnie czasami się szkolić. Też szkoliłam dzieciaki ze szkół. Też prywatnie po prostu przychodzą, czy w ramach jakichś tam urodzin. Dzieciaki są super, bo one są bardzo uważne i bardzo szybko się uczą. A swojego syna, rzeczywiście 4-letniego, czasami zabieram. Zresztą no, to jest cała logistyka, planowanie wakacji pod jakieś zawody. Jedziemy na przykład najpierw na zawody, później przekazuję broń, która wraca do Warszawy. Później jadę nad morze z rodziną. Ta rodzina jest ze mną w tych momentach i fajnie, bo mój syn obserwuje mnie podczas akcji, wie co robię. Kiedy mnie nie ma w domu, wracam późno z pracy, bo czasami dyżury na strzelnicy są do późna i musi wiedzieć, co ja robię w tym czasie, tak? A później fajnie obserwować małego szkraba, który po domu lata z nerfem i robi sobie tory i mówi: mama, puść mnie teraz z timerem i are you ready? On yes. I go. I po prostu strzela sobie do jakichś pluszaków. Wczuwa się w to, obserwuje. Na pewno go to czegoś uczy. Przychodzi wieczorem: mamo, twój kolimatol. Katarzyna, to bym zawału dostała. Powiedziałaś, że u podstawy twojej chęci posiadania broni akurat nie była rekreacja, tylko te przemyślenia związane właśnie z twoim bezpieczeństwem, tak? Jak to wpłynęło na ciebie? Zmieniło twoją percepcję? Nie wiem, dzisiaj jak na to patrzysz? No zdecydowanie mocno zmieniło moją percepcję. Generalnie poszłam w ogóle w tym kierunku, jeśli chodzi o życie zawodowe.
czyli w kierunku obronności, więc jakby to nie jest już charakterystyka wokół samej broni, to już jest po prostu światopogląd. Czyli ja to mam już na co dzień. Wyznajesz tą zasadę, że ty, że tak powiem, jesteś w stanie w domu dobyć tą broń w ciągu tych 1,5–2 sekund, tak? I jest to dla ciebie szybsze niż dzwonienie po instytucje państwowe, które przyjadą za 30 minut. Jest to, myślę, że racjonalny pogląd. 30 minut optymistycznie. Generalnie tak, bo ciekawy temat poruszyłeś noszenia broni. Wolałabym się nie wypowiadać, czy noszę, czy nie noszę, czy jestem za, czy przeciw. Wiadomo, że ale trzeba wziąć na pewno pod uwagę jedną rzecz, czyli jeżeli już się nosi, jeżeli już chce się ją dobyć w jakiejś sytuacji, no to broń Boże nie po to, żeby straszyć, żeby się wahać, tylko albo używamy, żeby użyć, albo nie. Więc to noszenie broni, powiem szczerze, niezależnie od właśnie kontekstu tak czy nie, jest bardzo stresogenne. Bo wiesz, że jeżeli już się zdecydujesz, to już nie ma odwrotu i cała ta fala, która za tym idzie, i prawna, i psychiczna. Obniża też chęć do eskalacji swojego zachowania, tak? Bo wiadomo, że środki mogą być ostateczne. Tak. Asia, a ja mam takie pytanie, bo ty jesteś strzelcem myśliwskim. Jak twoje najbliższe otoczenie na to zareagowało? Jak twoi znajomi patrzą na to, że ty masz strzelbę i akurat taka dziedzina strzelectwa, a nie inna? No tutaj temat, nie ukrywam, był dość ciężki, już nawet nie chodzi o znajomych, bardziej tutaj o moją rodzinę. Moi rodzice niekoniecznie pochwalali moje nowe zainteresowania. Tata stwierdził, że na pewno mi się to zaraz znudzi, bo powiedział, że on mnie zna i że ja taka jestem, że zawsze mam wspomniany zapał. Moja mama niestety boi się broni i ją to ogólnie trochę przerażało. Ale no, naprawdę to było wiele godzin rozmów, tłumaczenia, tak. Koniec końców ich przekonałam i wspierają mnie. Jeżeli chodzi o znajomych, no to większość osób jest po prostu w szoku, tak? Dlatego, że jeszcze 1,5 roku temu, no to gdybyście mnie zapytali, czy nie wiem, czy będę myśliwym, czy będę strzelać, no to bym powiedziała, że po prostu oszaleliście, tak? Więc wszyscy mnie tak naprawdę wspierają i to jestem dość mocno zaskoczona, bo bałam się, że będą jakieś takie głosy, co ty robisz, tym bardziej, że no, jestem myśliwym, ale jest okej, jest naprawdę dobrze. Myśliwy, czy w ogóle łowiectwo, to nie tylko pozyskiwanie zwierzyny, ale także sport strzelecki, tak, oczywiście. rzutki. Mówiłaś mi, że również zamierzasz się dokształcać, edukować w tym kierunku. Tak, bardzo chciałabym strzelać sportowo, jeżeli chodzi o sześciobój myśliwski. Teraz no, mam już broń, kwestia znalezienia odpowiedniego trenera, worek pieniędzy, no i jedziemy, tak? Dziewczyny, a spotkałyście się z jakimiś barierami podczas pozyskiwania pozwolenia na broń? Na strzelnicy? Jakieś takie utrudnienia były, nie wiem, może ze względu na płeć, może ze względu na coś innego, na takie może postrzeganie, że jak kobieta to takie te umiejętności pewnie średnie? Pozyskiwanie raczej nie. Jakby pozwolenie, nie ma takich barier prawnych. Znaczy może ale tak, może nie bariery prawne, tylko takie ogólnie... Jakieś takie społeczne rzeczywiście są, bo mało nas jest, kobiet. Gdy ja chciałam się szkolić dynamicznie, w strzelectwie dynamicznym, to też nie ukrywam, że trenerzy patrzyli na mnie z powątpiewaniem, czy ja wytrzymam treningi, jakieś splity, że mnie to nie przewróci. Naprawdę, także podśmiewywali się. A ja, nie mając takiego wsparcia w nich, szukałam kolejnego instruktora i bardzo ciężko było znaleźć kogoś, kto jest przychylny kobietom. Niestety instruktorami, tak na przykład na strzelnicy, bardzo często są, niestety, może źle to brzmi, ale byli wojskowi, byli policjanci. Z mojego doświadczenia mam wrażenie, że jest to środowisko, które nienawidzi kobiet, ale nie, to też nie może wszystkich wrzucać do jednego worka, ale rzeczywiście mają szorskie obycie dla kobiet. I takie na strzelnicy wrażenia można mieć nieszczególne, stąd ten mój pomysł, żeby szkolić kobiety
i jest to pomysł taki, no nie tylko, że jest to szkolenie dla kobiet, ale jest przygotowane i prowadzone też wyłącznie przez kobiety. 2 już serie za nami, akurat Kasia dołączyła też w ostatniej serii tych szkoleń i muszę przyznać, że coś, co robiłam instynktownie, coś, czego mi brakowało, nie na podstawie badań rynku, czy to się przyjmie, czy nie, tylko po prostu sobie pomyślałam, że to mogłoby się przydać kobietom. Takie głosy, które do mnie dotarły później z maili, z podziękowań, z tego wynika, że to rzeczywiście ma sens, że te kobiety tego szukają, że są zadowolone, że się czegoś nauczyły, że się zrelaksowały, że odpoczęły, że dużo wiedzy nabyły. I nie tylko od tych dziewczyn, ale też na przykład od mężów dostaję wiadomości, że są zadowoleni, ładnie, to brzmi bardzo ładnie. Że ich żony nabyły umiejętności, ale wiecie, bo te kobiety przychodzą nie tylko takie, które chcą się nauczyć, ale na przykład takie, które się boją broni. Szczególnie od strzelających mężów. No właśnie, dlatego Takie ja też chciałam się przychodzą. zapytać, jak byście rozpropagowały strzelectwo wśród kobiet? Jakiś taki, nie wiem, złoty środek? Złotego środka to nie ma, ale zawsze zwracam uwagę na to, żeby się nie bać po pierwsze samego pójścia na strzelnicę, no ale to tak naprawdę każdy ma to samo w nowym miejscu. Więc to jest pierwsza bariera do przełamania. To jest po prostu wyjście z domu, pójście i No już Wero nas straszyła, że szorstkie podejście, czyli... Ale to tak. mężczyzn, nie kobiet. Bywa. Nie zawsze jest. Druga kwestia to jest no to, o czym mówiła teraz Weronika, tak? Czyli to podejście takie damsko-męskie. Tak naprawdę troszkę tu obronię też panów, troszeczkę tylko troszeczkę. No. Nie Statystyki potrzebuję są. twojej obrony. Pogadamy. Statystyki są nieubłagane rzeczywiście. Panowie mają troszkę zazwyczaj bardziej szorstkie podejście, związane często z albo wykonywaną pracą, albo po prostu charakterem, ale staram się pamiętać jakby, że zawody czy sporty nie mają płci, tylko bardziej są charaktery. No i tutaj jakby to, o czym mówi Weronika, no to rzeczywiście wychodzi tak, że po pierwsze statystycznie tych mężczyzn w sporcie jest dużo więcej, więc i tych szorstkich jest więcej, a po drugie panowie jednak no po prostu charakter mają troszkę odbiegający zazwyczaj od charakteru pań. Więc jeżeli przychodzi kobieta, która rzeczywiście się boi, jest zestresowana, chciałaby na spokojnie, bez dziwnych spojrzeń, bez krzyczenia wypróbować strzelectwa, no jakby może trafić na fajnego faceta, który to poprowadzi, a może trafić na kobietę, która jest w stanie ją fajnie, spokojnie poprowadzić. No i ona prawdopodobnie wybierze kobietę, jeśli ma taką możliwość, jeżeli jest tą przestraszoną, biedną panią, bo statystycznie jest większa szansa, że po prostu trafi na taką oazę spokoju, która ją pogłaszcze po główce i powie, że wszystko jest ok, bo nie musi się bać odrzutu, zaczniemy od jakiegoś bocznego zapłonu, od broni, która tego odrzutu jakiegoś dużego nie ma, albo nie ma go w ogóle. Później przejdziemy dalej, tak jak zresztą z Weroniką robiłyśmy też, początek był na karabinkach, tak, i jakby nie ma się kompletnie czego bać i panie zazwyczaj, jak już przejdą ten etap, no to zaczynają się jarać właśnie, że ten odrzut jest super i w ogóle teraz to chcą strzelać tylko z tej. Nie, tutaj to ja powiem, jak patrzę na to z boku, bo tutaj dziewczyny są instruktorkami, no to myślę, że to jest w ogóle super sprawa, że są takie treningi takie tylko dla kobiet. Bo jednak, tak jak patrzę z własnej perspektywy, że jest gdzieś jakaś taka blokada, że sami faceci będą patrzeć, mi nie wychodzi, ja się krępuję. No ja akurat takiej przyjemności nie miałam, żeby mieć właśnie treningi z kobietą, zawsze to byli mężczyźni i zawsze był to taki gdzieś stres, tak, że jest się ocenianym, że kobieta i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę super sprawa, że mogłyby być takie treningi właśnie tylko dla kobiet i tak to rozreklamować, tak, że na przykład, że tylko dla kobiet po prostu i że prowadzi to kobieta, to wtedy te panie myślę, że byłyby takie bardziej przychylne, bo pomyślały, że a jednak wśród swoich nie ma mężczyzn, może dam radę, tak, one dały, to ja też, że w ten sposób. Dziewczyny, dziękuję Wam za bardzo ciekawy odcinek. Moimi i Piotra gośćmi były piękne kobiety, które strzelają sportowo, bojowo, myśliwsko i ja na koniec jeszcze przypomnę o tym, by wspomóc Jacka Kurzeję.
funkcjonariusza Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, który niestety zachorował bardzo ciężko na nowotwór żołądka. Numer konta, na który można wpłacać pieniądze, które wspomogą Jacka, będzie na dole ekranu. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki wielkie. Fabryka broni Łucznik Radom to wieloletnia tradycja. Jesteśmy na rynku od ponad 90 lat. Karabinek modułowego systemu broni strzeleckiej GROT S, która jest przeznaczona na rynek sportowy, którą obecnie tutaj prezentuję. Jest to bardzo podobny odpowiednik do broni wojskowej. Jest to broń obustronna. Możemy ją operować w bardzo łatwy sposób, będąc strzelcem prawo- lub leworęcznym. Posiada bardzo długą szynę Picatinny, dzięki której możemy zainstalować różnego rodzaju optoelektroniczne celowniki, tak jak tutaj mamy na karabinku zamontowane z naszej firmy należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Kolimator PCO. Broń, która pokaże się na rynku cywilnym, jest wyposażona w łoże w systemie M-LOK. Również została zmieniona delikatnie lufa, zakończona gwintem w systemie AR-15. Jest to karabinek zasilany amunicją 5,56×45 w systemie NATO, który również można zasilać amunicją 223 Remington. Partnerami programu są Helicon Tex, Firearms United, Arsenał, magazyn Broń i Amunicja, Strzał, magazyn o broni, International Police Association, Stołeczna Grupa Wojewódzka, Strzelnica Warszawianka. Broń zabezpieczyła firma Semper Fi. Nad bezpieczeństwem ekipy realizacyjnej czuwała firma Paladin TAC. Have a gun, will travel.